Aleppo i pozostało mniej niż 100 km. Niestety nie jedziemy autostradą właśnie ze względu na to, że jest zablokowana, gdyż trwają walki. Turcja napadła po raz kolejny Syrię i tam Idlib, właśnie w Idlib to jest ostatnia taka, nazwać można, Mekka rebeliantów, w której po prostu dalej jeszcze, że tak powiem, mają swój bastion i jeszcze się ich nie udało niestety. Niestety, dlaczego mówię niestety? Bo ja nie mówię, że oni są źli albo że są dobrzy. Może nawet są dobrzy. Nie wiem, tylko że totalna większość tego państwa już została przejęta przez rząd. Żeby się uspokoiło tutaj raz na zawsze, to trzeba się tamci muszą przegrać, któraś ze stron musi przegrać, jak widać wygrywa rząd, więc już muszą ci przegrać po to, żeby się uspokoiło, żeby się już nie bombardowali i nie zabijali, ale niestety polega na tym, że przyszły wojska tureckie i teraz tak naprawdę to już jest wojna pomiędzy, nieoficjalna, między Syrią a Turcją, i to jest kiepskie. No i niestety musieliśmy ominąć to miejsce, bo myśmy przejechali dosłownie kilka kilometrów od frontu. Więc jedziemy naokoło. Dojechaliśmy do Aleppo. No i ogólnie rzecz biorąc odebrało mi mowę całkowicie ze względu na to, że miasto to jest po prostu kompletnie zrównane z ziemią. To są przedmieścia. W centrum podobno jest troszeczkę lepiej, bo już odbudowali co trzeba było, przynajmniej tyle, żeby funkcjonować. Ale sami możecie po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Znajdujemy się w Aleppo w Syrii. Jak widzicie, jest to miasto, które zostało zrównane z ziemią. Niestety wojna tutaj trwała od 2012 roku do 2016. Dopiero w 2016 roku miasto zostało odbite przez syryjską armię od rąk rebeliantów. W miejscu tym śmiało można powiedzieć, że pizgały się 4 różne armie. Po stronie oczywiście z armii syryjskiej była armia syryjska, prezydenta tutejszego, a pomogli mu przy okazji oczywiście Kurdowie. Mimo że nie są do końca przyjaciółmi, to walka z większym wrogiem jest czasem taka, że trzeba się z wrogiem połączyć. Drugą sprawą jest to, że po drugiej stronie byli wolna armia syryjska, czyli rebelianci, oraz śmiało można powiedzieć, że dżihadyści z ISIS. Teraz wam pokażę miejsca, które są bardzo, ale to bardzo zniszczone. I tak naprawdę pół tego miasta i w mojej ocenie pół tego kraju wygląda w następujący sposób. Wszystko zrównane po prostu z ziemią. Tutaj trwały naprawdę niesamowite walki. Gość mi powiedział, że trochę ciężko, bo w starym mieście się pizgać, to niestety nic dobrego. Ale w tym wszystkim powiem wam jedną rzecz, że wojny mają to do siebie, że zdarza się tak, że po prostu miasto jest zrównane z ziemią, ale że było tak zrównane z ziemią stare miasto, to wiadomo, jakie miasta tak zostały zniszczone. Między innymi dla nas oczywiście Warszawa, Stalingrad, myślę, że Berlin, Wrocław, niegdyś Breslau. Więc ogólnie rzecz biorąc jest tutaj są podobne zniszczenia i najgorsze w tym wszystkim jest to, że jeszcze kiedyś, powiedzmy za tej II wojny światowej, człowiek by to zrozumiał, bo to była największa wojna świata. Ale teraz niestety doszło tutaj w Aleppo do zbrodni wojennych i doszło
ogólnie rzecz biorąc z obu stron, czyli i armia syryjska, i rebelianci dokonali tutaj zbrodni wojennych, które są naprawdę no nie do opisania, to można naprawdę poczytać. Zresztą ja tutaj wam historii nie będę opowiadał, poczytałem trochę, ale jest po prostu, nawet na samej Wikipedii to jest po prostu ogrom, ale to ogrom informacji, jest w ogóle szczegółowo opisane całe 4 lata tutejszej walki. Wyobraźcie sobie, że to wszystko były kamienice. Ja teraz chodzę i mówię, no gruzowisko, no nic tu nie ma. Ślady po kulach są liczne. No cóż. No i wyobraźcie sobie, że jeśli Bóg da, za 5 lat tutaj przyjedziecie, jak będzie spokój, jak to się mówi, inshallah, to tutaj będzie tętniło życie. Naprawdę, oni to odbudują. I tutaj będzie piękny bazar, będziecie chodzić, kupować przyprawy, inne pierdoły za 5-10 lat. Dzisiaj wygląda w taki sposób. Jak widać w tle rozpieprzone budynki, a tu idą po prostu młode studentki. No bo przecież jakoś trzeba żyć, nie? No cóż. Zobaczcie, w ogóle w ruinach gościu gdzieś tam coś ponaprawiał i już prowadzi biznes. Sprzedaje fajki, jakieś lody widzę i inne rzeczy. A tam, tutaj, jak widzicie, jest wejście również na ten stary bazar. Możecie sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądać. O, czy tam warto wchodzić? Warto. Co to jest, plastik? Plastik. O kurwa. Pokażę wam dlaczego, o kurwa. Ale czemu wy nie... A przecież wy jesteście haskie, wy nie szczekacie. Musimy sobie o czymś bardzo ważnym powiedzieć. To miasto miało około 2 miliony mieszkańców przed wojną. Co to oznacza? Bardzo śmiało można powiedzieć. Jest to miasto wielkości Warszawy. Warszawa też ma około 2 miliony, no chyba że liczyć wszystkich ludzi z Lubelszczyzny, z Łomży i z całej reszty Polski. Pozdrawiam, po prostu wiadomo, każdy jedzie za chlebem. To szczerze mówiąc, wiadomo, że Warszawa ma pewnie z 3 miliony, ale oficjalnie ma 2 miliony mieszkańców zameldowane około, tam pamiętam kiedyś patrzyłem, to było 1 700 000, już nie bądźmy szczegółowi, ale chodzi o fakt, że to miasto jest tej samej wielkości. Jest to również miasto historyczne do tego stopnia, że bardzo prawdopodobne, że jest nawet starsze od samego Damaszku. No i skończyło w następujący sposób. Normalnie wchodzę komuś do domu. Patrzcie tutaj. Tu już jest odremontowane w jakiś sposób. Środek widać też remontują. Elektrykę tutaj widać ciągną. Tutaj już widzę okna wstawili. Tam wyżej to już chyba nawet ktoś mieszka. A tutaj zobaczcie sami. To już to są stare, piękne piękne kamienice, ale przy okazji zobaczcie tam. Kuchnia. Widzicie ją? O właśnie tam. Ślady po kulach. Wszędzie te dziureczki takie różne, to są ślady po kulach. Po prostu tutaj trwały walki. Tak samo na tym balkonie. I szczerze mówiąc jest to tak normalne w tym mieście. Widok takich kul. Jak powiedzmy nie wiem, u nastolatka, który jest w wieku dojrzewania, który jest cały wysypany pryszczami, co nie? Ja na szczęście jako dzieciak nie miałem z tym problemów. A jak sobie radzą syryjskie koty? Pamiętajcie, w świecie muzułmańskim koty są nie do tknięcia, gdyż... Ale ładne kotałki. Nie przejmujcie się mną. Słuchajcie, istnieje dosyć spore prawdopodobieństwo, że któryś z tych kotów przeżył tutejszą wojnę i te bombardowania. No nie dziwię się, że są wystraszone. Nie ma się w ogóle co dziwić w takiej sytuacji. Ale to nie zmienia faktu,
że po prostu no boją się. Mister Kotankę. No a jak to w arabskim kraju żarło musi być robione. Tutaj właśnie się robi oryginalnego kebaba, czyli na takim mieczu daje się mięso, baraninę mielone, robi się tak ładnie na grillu w tym miejscu i wtedy się daje właśnie w tak zwane chapati. Nie, to nie jest chapati. To jest antena prawdopodobnie satelitarna i ona już wygląda troszeczkę jak taki 15-latek z dużymi problemami dermatologicznymi, czyli jest całkowicie ostrzelana. No wszystko to po prostu jest wszystko gołym okiem widać, ja tu nie muszę nic opisywać. Jeśli kiedykolwiek nawet, nie wiem, graliście w głupie Call of Duty, które szanuję, to widzieliście coś podobnego. Dobra, jest taki czas, było śniadanie, ale ja śniadania zjadłem prawie nic, ze względu na to, że ja rano nie umiem jeść. Ogólnie rzecz biorąc nie wyobrażam sobie mieć taką sytuację, że mnie ktoś zmusza do śniadania, bo nie umiem. Ale pójdę sobie na jednego kebaba. Assalamu alaikum. One shawarma. Ogólnie rzecz biorąc kebab, dla nas to się nazywa kebab. Ale tak naprawdę kebab, nie wiem czy już tłumaczyłem, to jest mięso właśnie takie mielone na takim szpikulcu, które jest robione na grillu. A shawarma to jest taki kebab, który my znamy, czyli właśnie tak jak zobaczycie tutaj za chwilę. Artyzm. Dodatkowo muszę wam powiedzieć, że Bolanda, musicie zobaczyć, że w ogóle coś, czego byście się nie spodziewali, a mianowicie oni dodają, bo wczoraj próbowałem, ogórki kiszone do shawarmy, więc jest to naprawdę dosyć zaskakujące i no, specyficznie dodaje smak. Coś, co w Polsce by nie przeszło, bo zaraz by powiedzieli, o kurwa, spolszczyli kebaba. A tutaj się okazuje, że rzeczywiście takie coś się dzieje. No oczywiście jeszcze można kupić hamburgera i inne rzeczy. To jest dobra knajpka, dobra knajpka, to taka uliczna. A tu przy okazji wam pokażę inne rzeczy, a mianowicie tu jest falafel. Czyli takie wegetariańskie gówno można powiedzieć, chociaż na jedzenie tak się nie powinno mówić, ale ogólnie rzecz biorąc dupy nie urywa, aczkolwiek jeśli kiedykolwiek pojedziecie do Izraela i pójdziecie na stronę palestyńską, to właśnie będziecie to jedli, bo to jest najtańsze. No i oczywiście wszystko jest tu przygotowane. Piękne, rzodkiewka, damy radę. Teraz wam pokażę, jak się przyrządza tutaj szawarmę syryjską. Oczywiście niezbędną rzeczą jest kurczak, ale jest coś, co was zaskoczy, czego w Polsce raczej często nie widzicie, a mianowicie dodawanie frytek. Video. Oh my god. Shut down. Oui. Ah. I tak właśnie wygląda shawarma, która będzie prawdopodobnie kosztować 4 do 5 zł. Są miejscowe pieniążki. 2000 jest z wizerunkiem prezydenta. Inne pieniądze już są bez wizerunku. No wiadomo, najwyższy nominał. Szukam. Kosztowało to 800, więc 4 zł. Nieźle. Szukam. No jest kebabek za 4 złotówki. Chyba że wymienicie pieniądze w Libanie. Ja miałem sytuację taką, że musiałem tutaj, bo w Libanie $1 to jest 400. Nie, sorry, w Libanie to jest 1000, a... Czekaj, gdzie mam telefon? O. To jest 1000, a tutaj to jest 700, więc sami widzicie jak wygląda. Dobra, kosztujemy Syrian shawarma. Syryjską shawarmę. Zajebyste. Ja jestem nauczony do jedzenia w knajpach przy ulicy. I właśnie... Delicious. So much. Zajebiste. Polecam przez świat na fazie Aleppo w Syrii. Kepsa se zjeść. A co tu innego jeść? Musicie wiedzieć, że jest naprawdę mnóstwo zajebistych dań syryjskich. W Polsce są restauracje syryjskie.
Nawet Magda Gessler jedną z takich odwiedziła w odcinku. Więc ja bardzo polecam, bo ja już jadłem kilka dań. Ale mimo wszystko Keps wygrywa. No bo jestem tylko facetem, no. Zobaczcie sami. To są wszystko tutaj. Te budynki 10 lat temu normalnie były pięknymi budynkami, tak jak można zobaczyć, jak jest piękny Kraków. Na przykład wyobraźcie sobie, że ktoś by doprowadził Kraków, bo to jest takie właśnie miasto jak Kraków. Czyli miejsce historyczne, piękne, z niesamowitymi zabudowaniami. Wyobraźcie sobie, że gdyby u nas w Polsce Kraków został po prostu zrównany z ziemią. Stare zabytki, czy to jest stare miasto i to właśnie tutaj, no zobaczcie sami, to są przepiękne budowle, które no, zostały zrównane z ziemią. Gołym okiem widać, że miejscowi ludzie, którzy... Pamiętajcie, jak trwała tutaj wojna, to po prostu totalna większość, 80 jak nie więcej procent ludzi uciekła po prostu z Aleppo, ze względu na to, że trwały walki, które, no wiecie, no jak są bombardowania, to się ucieka, to jest proste. Zresztą ludzie podczas Powstania Warszawskiego również, ci co mogli, to uciekali. Zobaczcie sami, czy to są wszystko zabytkowe zabudowania, które zostały po prostu rozpieprzone. No, świadectwem to, że tutaj mieszkali jeszcze niedawno ludzie, jest to, że jest tam antena satelitarna. Więc jak już skończyła się wojna, ludzie wiedzą, że na 99%, bo 100% nigdy nie ma, już tutaj się nic nie będzie działo. Mimo, że nie wiem, czy wiecie, ale wczoraj Erdogan powiedział, że bombardował właśnie Aleppo, co oczywiście się nie wydarzyło, ale no, zapowiada, że będzie bombardował. Oczywiście ludzie się martwią, ale wiemy doskonale, że do tego nie dojdzie prawdopodobnie. A gdzie jest dowód tego, że ludzie tu żyją i zaczynają wracać do swych domów? A chociażby tu pan, który naprzeciwko swojego sklepu, zobaczcie, tam jest kuchnia. Tam jest kuchnia, drewniany strop, no bo wiadomo, jest to zabytkowe miejsce. Czy też sufit, nie wiem, chyba strop. A tutaj pan ma swój biznes. No tak wygląda sytuacja. Pan mi pozwolił iść. No to idę. Trzeba uważać, bo tu są szkła, żeby się nie wbiło w stopę. Bo moje ubezpieczenie, no właśnie, mamo, przepraszam. Moje ubezpieczenie nie podlega w Syrii, bo jest to miejsce, o kurwa koty. Miejsce podlegające wojnie, działaniom zbrojnym, co oznacza, że po prostu nie można takiej osobie wtedy pomóc. Takie są zasady ubezpieczeń, dlatego żołnierze mają specjalne ubezpieczenia i jak są w Afganistanie czy w Iraku, to ich sytuacja wygląda całkowicie inaczej. No zobaczmy, co tutaj mamy. O, na przykład jest wok. Wok, który służył do gotowania, ale dodatkową rzeczą, bardzo przykrym widokiem jest fakt, że tu mamy futerał od gitary. Czyli i to małej gitary, więc najprawdopodobniej w tym miejscu mieszkało dziecko z rodziną, rzecz jasna, i uczyło się gry na gitarze. To wiecie, to nie są kurwa żarty, o czym ja tu mówię. Telefon. To nie są żarty, to nie jest jakieś, wiesz, fake miejsce. To nie jest też turystyczna wycieczka taka w 100%, bo turyści zazwyczaj tak nie łażą. Po prostu gościu wie, że ja potrzebuję takiego materiału, gdyż po to tu przyjechałem. No zobaczcie, łazienka, prysznic, miejsce na umywalkę, no wszystko widać, co tu się działo, no. Tutaj jest jakiś taki mały dziedziniec. No, robi to miejsce wrażenie. Kurwa, pójdę do góry. No, dobrze wyglądają schody. Jeśli dobrze wyglądają, to można... Kurwa, tu jest strop drewniany. No zobaczymy, nie? Co tu się wydarzyło. Słuchajcie, ja tutaj stąpam nogą, żeby mieć pewność. O, patrzcie. Czyli widzicie, wokół budynki są w bardzo podobnym stanie. Dobra, schodzę.
Dobra, zejście będzie gorsze. Don't worry. Pozdrawiam chłopaków z Urbex History. Czasem was oglądam. Powiem wam szczerze, że macie nową miejscówkę chyba do odwiedzenia, tylko musicie się dobrze dogadać, że co robicie i tak dalej, i tak dalej. Byłoby nieźle. Pamiętajcie, że miasto Aleppo było wieloreligijne. Byli, nie wiem czy dalej są, Żydzi, byli tutaj, są chrześcijanie, podobno jakieś 10% społeczeństwa oraz oczywiście muzułmanie. I nie wiem co się stało z ludźmi wyznania judaistycznego, ale chrześcijanie tutaj są, przetrwali. Już widzicie, tam dalej normalnie ludzie żyją. Tutaj jeszcze się nie odbudowało. Ale jeszcze trochę czasu potrzebują. No. Kafelki z Opoczna mogliby kupić. Najgorsze jest to, że istnieje coś takiego jak pieprzone sankcje. Już nawet ja rozumiem, że na rząd. Ale dla zwykłych ludzi, jakby tutaj można było... Wiecie, jakby na przykład takie Opoczno zarobiło na tym, że sprzedawałoby kafelki do Syrii? Całe kontenery by na przykład tutaj płynęły, bo przecież tutaj jest normalnie morze. Płynęłyby całe kontenery z kafelkami z Opoczna po promocyjnej cenie, bo w ogromnych hurtowych ilościach. I my byśmy na tym zarobili i oni by byli zadowoleni, a tak wychodzi dupa, bo oczywiście wprowadzili sankcje i trzeba się do nich stosować. A uważam, że rozumiem, że ktoś jest anty, na przykład nie wiem, Stany i robią sankcje na rząd, ok, ale zwykli ludzie nie powinni przy okazji dostawać po dupie za to. Taka jest prawda. Słyszycie te dźwięki? Brzmiało jak kałach. Nie mam pewności. Albo coś remontują i spada z budynków. Dobra, zapytałem się pana i powiedział, że tak, to był Kałasznikow. Kto, co i jak, nie wiemy. We don't know who is it. No, because as you know, only just from here to outside of Aleppo, about 15 kilometers. It's fighting? No, not fighting. Maybe there is a martyr who died. Yeah. And... Yes. Czyli taka może salwa honorowa, bo ktoś mógł zginąć. Tutaj obok widzicie piękną ścianę. To jest właśnie kościół, który był kompletnie zbombardowany, kompletnie zniszczony, ale w zeszłym roku go odbudowali. Czyli wierzą w to, że tutaj już wojna nie wróci. To jest bardzo dobry sygnał. Jeśli miejscowi ludzie zaczynają remontować swoje kamienice, swoje domy, swoje kościoły i tak dalej, to oznacza, że wierzą, że to już jest koniec. A to jest chyba najpiękniejsze, co może spotkać miejscowych ludzi, którzy przeżywali przez taki czas właśnie wojnę. Słuchajcie, żeby nie było, że ja wam pokazuję tylko i wyłącznie wojnę, skutki wojny i że wszystko jest zrujnowane, to zobaczcie też, jak żyje normalne Aleppo. Zobaczcie, sklepy, spacerujący ludzie, kobiety chodzące na zakupy, no bo przecież co innego może robić kobitka, jak kurde, ją to tylko interesuje, żeby co kupić do chałupy i przychodzi, kupuje sobie nie wiadomo co, a mąż mówi, co żeś to kupiła? A ona mówi, ale skarpetki ci kupiłam. No to właśnie tak jest też w Aleppo. Nie chcę, żebyście myśleli, że to miasto jest po prostu tylko i wyłącznie zrównane z ziemią. Jest tak, absolutnie tak nie jest. Jest też tak, że jest całkiem normalnie. Co sami widzicie na załączonym obrazku, więc jeśli słyszycie opinię, że tutaj nie ma życia i tak dalej, no to jest przez świat na fazie. My się trzymamy faktów, a nie jakiegoś telewizyjnego, obrzydliwego pierdolenia.